Siemanko, w dzisiejszym odcinku zabiorę Was w świat nowych technologii, które potrafią wprowadzić warsztat na wyższy level, a to wszystko dzięki skanerowi 3D Metro X od RivoPoint. To, co na początek powinieneś wiedzieć o tym skanerze, to to, że do skanowania oprócz światła strukturalnego wykorzystuje on również niebieskie światło lasera, dzięki czemu technologia, która do tej pory była zarezerwowana dla przemysłowych skanerów, stała się dostępna również dla nas. Oczywiście w dalszej części filmu dowiesz się dużo więcej na temat tego skanera. Sprawdzimy sobie, jakie ma tryby pracy, przetestujemy, czy podoła deklarowanym dokładnościom. Pokażę Wam, jakie są praktyczne zastosowania tego skanera, jak również zaprezentuję tutaj kilka knifów, które opanowałem, ucząc się obsługi tego urządzenia. Prawda. Ja się cały czas czegoś uczę. Zahaczymy także o poboczne oprogramowanie, które pomoże nam pracować na zeskanowanych modelach. Zacznijmy od jednego z bardziej popularnych zastosowań, mianowicie inżynierii wstecznej. Mamy tutaj kruciec, on jest akurat wykonany z aluminium, ale równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że to jest jakiś kruciec z tworzywa. Załóżmy, że on nam po prostu pękł i chcielibyśmy na jego podstawie wykonać duplikat. Do skanowania takich niewielkich elementów świetnie spisuje się tutaj stolik uchylno-obrotowy, a te dziwne obiekty, które widzicie wkoło naszego elementu, to specjalne oprzyrządowanie, które posiada na sobie odblaskowe markery, dzięki czemu skaner potrafi się odnajdywać w przestrzeni, nie gubi swojej pozycji. Żeby szybko i dokładnie zeskanować nasz obiekt, używam trybu 14 linii laserowych i jest to jeden z trybów, jakim dysponuje nasz skaner. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że tego elementu nie uda nam się zeskanować w całości i będziemy musieli zrobić kilka skanów, a potem złożyć je w całość. Chociaż oprogramowanie RivoScan zaskakująco dobrze sobie radzi ze składaniem takich kilku modeli w jedną całość, to zawsze istnieje ryzyko jakiegoś błędu, dlatego potem pokażę Wam przyrząd, który sobie wykonałem, po to, żeby dało się zeskanować obiekt za jednym razem w całości. Jak wspomniałem, wykonuję kilka skanów od góry, z przodu i od spodu, po to, żeby jak najlepiej zebrać wszystkie informacje na temat naszego obiektu. Nasze skany powinny częściowo na siebie nachodzić, po to, żeby oprogramowanie mogło dobrać punkty wspólne i połączyć to w całość. Obecnie znajdujemy się w oknie oprogramowania RivoScan, które dołączone jest do skanera. Prawidłową odległość skanera od obiektu sygnalizują nam te linie, które widzimy po prawej stronie. Z kolei na środku mamy chmurę punktów. Ta chmura punktów utworzy obraz naszego obiektu. Musimy skanować tak długo, dopóki ona nie zrobi się jak najbardziej zielona. W tym programie także wstępnie przygotujemy nasze modele. Przede wszystkim wytniemy różnego rodzaju obiekty, które zeskanowały się razem z naszym przedmiotem. Usuniemy też wszelkie luźne punkty, które przypadkowo zebrał nasz skaner. Możemy również wygładzić nasz obiekt czy go uprościć. Ale z tymi opcjami trzeba ostrożnie po to, żeby nie stracić właściwego wyglądu naszego przedmiotu. Tutaj również zamienimy naszą chmurę punktów w typową siatkę, którą potem możemy zapisać do znanego formatu, np. drukarzom 3D, czyli STL, a także kilku innych. Do poszczególnych opcji na pewno jeszcze wrócimy, póki co poskładajmy nasz model w całość. Możemy tutaj użyć trybu automatycznego, ale nie zawsze on zadziała tak jak chcemy, wtedy możemy działać w trybie ręcznym, wyznaczając podobne punkty na jednym i drugim obiekcie i sklejając nasz model w całość. Gotowy model, jeżeli jeszcze nie był siatką, przekonwertujemy na siatkę i zapiszemy go w formacie STL po to, żeby wydrukować ten kruciec i zobaczyć, czy nasz wydruk będzie odpowiadał wzorcowi. Oczywiście trzeba mieć na uwadze też dokładność samej drukarki 3D, bo to również może spowodować, że nasza kopia będzie różnić się nieco od oryginału. Osoby, które śledzą kanał, wiedzą, że od dłuższego czasu chciałem kupić skaner do zastosowań warsztatowych, ale taki skaner musi mieć odpowiednio dobrą dokładność. Dlatego z tym testem wiążę duże nadzieje, licząc, że ten skaner będzie się do tego nadawał. Wydruk był na podporach, dlatego ta powierzchnia od dołu nie jest szczególnie ładna. W tym wypadku jednak mi to zupełnie nie przeszkadza. Zapowiada się naprawdę nieźle, bo wydruk bardzo przypomina oryginał. Ciężko tutaj dopatrzyć się jakichś różnic. Udało się zeskanować nawet tak drobny element jak wypust ustalający i przenieść go na wydruk 3D. Co więcej, zostały nawet zeskanowane ślady po odłamanych nadlewkach i one również są widoczne na naszym modelu. Małe otwory nieco różnią się wymiarem, ale jest to akceptowalne, za to wszystkie inne wyszły zaskakująco dobrze. Tym bardziej jestem miło zaskoczony, bo nie pracowałem nad tym modelem, po prostu zeskanowałem, połączyłem w całość i wydrukowałem, a dałoby się go jeszcze bardziej dopieścić. A gdybyśmy chcieli jednak mieć metalowy ten kruciec, to też nie ma większego problemu. Kupiłem sobie niedawno taki piec do odlewania, być może kiedyś spróbujemy właśnie zrobić taki odlew. Wystarczy zeskanować nasz obiekt w programie Fusion 360, zrobić skalowanie, bo mamy jeszcze skurcz odlewniczy
i potem można próbować odlewać takie elementy. A jeśli są to elementy z jakichś zabytków, to nawet można próbować sprzedawać to jako zamienniki. Ostatnio na kanale Polish Dragon widziałem, jak kolega próbował robić uszczelkę i wydaje mi się, że skan 3D to jest świetne narzędzie, żeby ten proces ułatwić. Ja do tego eksperymentu wybrałem bardzo prostą blachę, ale równie łatwo powinno pójść zeskanowanie bardziej skomplikowanych kształtów, jak na przykład właśnie głowice, silników, skrzyni biegów i tego typu odlewów. Wykonałem skan dwustronny po to, żeby poćwiczyć, ale oczywiście wystarczyłby tutaj skan tylko jednej powierzchni górnej, po to, żebyśmy mogli łatwo zebrać wymiary, zamienić je na DXF, a potem wrzucić na laser. I tutaj zrobiłem pierwszy błąd, jeśli chodzi o obsługę programu Fusion 360, ponieważ STL-a nie zaimportowałem tak jak trzeba, przez co miałem wymiary powiększone 10 razy. Zostawiam to jednak na filmie jako przestrogę, a jednocześnie pokażę Wam w razie czego jak przeskalować model. Tutaj kształt jest bardzo prosty, więc ja wykonałem zwykły szkic na modelu, nie zależy mi szczególnie na jakiejś dokładności, ale później podczas pomiaru innych elementów oczywiście pokażę Wam, jak to można zrobić inaczej. Szkic zapisałem w formacie DXF, no i wrzuciłem do Lightburna. Następnie w ramach eksperymentu wyciąłem to z kartki papieru bloku technicznego. Okazało się, że to był świetny pomysł, ponieważ bez problemu wykonałem taką uszczelkę. Co więcej, mam teraz pliki, w których mogę tych uszczelek drukować dowoli. A tym samym pojawia się kolejna okazja, jak ten skaner może sam na siebie zapracować. Szczególnie, że z tego DXF-a możemy również wypalić ten element z blachy, na przykład laserem czy plazmą. Oczywiście napotkałem również kilka trudności, jeśli chodzi o skanowanie i przypomina mi to nieco proces uczenia się druku 3D. Bo tam również z każdą kolejną próbą coraz lepiej zaczynałem rozumieć ten proces, na co zwracać uwagę. Na przykład tutaj już w miarę automatycznie potrafię utrzymywać odpowiednią odległość skanera od obiektu. Metodą prób i błędów zorientowałem się także, gdzie powinny znajdować się markery, jak je umieszczać w jakiej ilości, tak żeby skaner jak najlepiej je odnajdywał. Ale mimo wszystko zdarzyło mi się kilka razy, że skaner się zupełnie pogubił i zaczynał skanować zupełnie nowy obiekt obok już zeskanowanego obiektu. I dużo łatwiej było do takiej sytuacji doprowadzić w trybie skanowania bez markerów, kiedy to skaner dopasowuje swoją pozycję niejako po już zeskanowanym wcześniej kształcie. Kilka razy nawet sam program zupełnie się wykrzaczył i wyłączył. Na szczęście jest automatyczny zapis, który jednak niestety niewiele nam da, jeżeli planowaliśmy obiekt skanować w całości, bez łączenia go z kawałków. Lecz w obu tych przypadkach musicie pamiętać, że ja również cały czas nagrywałem monitor, a sam proces skanowania już wymaga bardzo mocnego komputera. Dodatkowo jeszcze komputer był obciążony właśnie nagrywaniem zrzutu ekranu, więc nie wykluczam tego, że to mogło mieć także wpływ na tą sytuację. Te same czynniki mogły mieć również wpływ na to, że czasami widać jest takie skokowe skanowanie, a nie ma takiej płynności w pobieraniu tej chmury punktów. Nie jest to dużym problemem, ale bywa to odczuwalne. Uciążliwy potrafi być także kabel. Kabelki! Twarde te kabelki! Pracuję na komputerze stacjonarnym, więc po prostu czasami ten kabel wydawał się za krótki, szczególnie gdy próbowałem skanować większe obiekty, ale zdarzyło mi się też kilka razy zahaczyć kablem o skanowany obiekt, porozsuwać markery, no i musiałem rozpoczynać proces skanowania od nowa. Jak zwykle jednak do tematu podchodzę zdroworozsądkowo i jestem gotów na pewne ustępstwa, jeżeli chodzi o urządzenie wielokrotnie tańsze od urządzenia przemysłowego, które jest w ogóle poza moim zasięgiem, a tutaj szczególnie zależy mi na dokładności. A teraz podzielę się z Wami kilkoma trikami, które opanowałem podczas nauki obsługi tego urządzenia. Pierwszy może sam się nasuwać, bo skoro musimy przyklejać na obiekty markery, to być może warto by zrobić takie markery magnetyczne. Ja swoje wyciąłem wykrojnikiem z taśmy magnetycznej i nakleiłem markery, ale okazuje się, że takie zestawy też można kupić. Ale ciekawostką może być mocowanie takich markerów do obiektów niemagnetycznych, na przykład do żyrandola z tkaniny, czy tutaj mamy taki łącznik ze stali nierdzewnej. Przy aluminium o nie za grubych ściankach również powinno to dawać radę. Mocując do cienkich obiektów śmiało można używać innych markerów lub folii magnetycznej, a do mocowania przez grubsze obiekty używam magnesów neodymowych, dzięki czemu potem nie muszę odklejać tych markerów i poza tym mogę ich wielokrotnie używać. Kolejna rzecz, być może dla niektórych oczywista, to praca trybem głębi ekspozycji. Próbując zeskanować głowę Terminatora, napotkałem problem w głębokości jego oczodołów. I dopiero gdy zacząłem zmieniać ten parametr, to udało mi się sięgnąć dużo głębiej. Mimo to nie udało mi się zeskanować jeszcze wszystkiego. Prawdopodobnie dlatego, że głowa Terminatora pomalowana była srebrnym sprayem. Chociaż skanery laserowe dużo lepiej sobie radzą z elementami czarnymi czy odblaskowymi, no to najlepiej się skanują obiekty, które nie pochłaniają lub nie odbijają światła. W
tym celu są dostępne specjalne spreje do skanów 3D. Te droższe mają nawet taką właściwość, że potrafią same po pewnym czasie odparować. Ale nawet te spreje, które trzeba ręcznie usuwać, nadal są dosyć drogie, mamy ku temu jednak pewną alternatywę. A jest nią stosunkowo tani i to jeszcze w dużym opakowaniu wywoływacz do zestawu do wykrywania pęknięć. Tworzy on na elemencie cienką matową powłokę, dzięki czemu skanerowi dużo łatwiej jest zebrać wszystkie informacje o obiekcie, jednocześnie nie wprowadza jakichś wielkich zmian geometrycznych, bo ta warstwa nie jest gruba. Potem taki spray bardzo łatwo można usunąć nawet z suchą szmatą, ale również i taką nasączoną alkoholem, żeby ten proces poszedł szybciej i łatwiej. Wydrukowałem też takie specjalne pochyłe ścianki, można je przykręcić do stołu obrotowego, dzięki czemu zwiększamy jego pole pracy. Okleiłem te ścianki markerami, więc nasz skaner nawet pod większym kątem się nie gubi, bo z każdej strony ma jakieś punkty odniesienia. No i jeden patent odgapiony z internetu, ale za to bardzo fajny. Ramka jest mojego autorstwa, mianowicie właśnie drukujemy sobie taką ramkę, oklejamy ją markerami. Tutaj uwaga, ja chciałem być nadgorliwy, za dużo tych markerów przykleiłem na początku i nie byłem w stanie tego zeskanować. Trzeba to zrobić, że tak powiem, optymalnie. W każdym razie, jak widzicie, nasze oprogramowanie ma też taką funkcję, że może skanować same markery, dzięki czemu zapamiętuje układ tych markerów i potem jak wśród nich znajduje się nasz skanowany obiekt, no to dużo łatwiej nasz skaner się w tym odnajduje. Ta ramka służy do tego, żeby skanować obiekty w całości, po to, żebyś potem tych obiektów nie musiał składać, bo tak jak mówiłem, zawsze istnieje jakieś ryzyko pewnych niedokładności podczas składania. I tutaj mamy fenomenalne zastosowanie właśnie skanera 3D, ponieważ widzicie obiekt wydrukowany w 3D. Jest to specjalne zapięcie, które kiedyś wykonywałem dla kolegi. Dostałem nawet takie oryginalne, produkowane na wtryskarce, na wzór. Problem był taki, że było tam tyle obłych powierzchni, że ciężko było się w ogóle do czegoś odnieść. Dlatego bardzo dużo czasu zajęło mi zwymiarowanie tego elementu, zamienienie go na model 3D. Część powierzchni musiałem uprościć, tak by tylko pi razy drzwi przypominały oryginał. Tutaj skanowanie zajęło mi może 15, może 20 minut na cały obiekt. Jedyne co, tak małych otworów nie jesteśmy w stanie zeskanować na wylot, więc tutaj musimy się posłużyć jakimś programem, żeby te otwory sobie wykonać. Ale znamy ich położenie, jak również średnice, więc wystarczy je tylko dopracować. Ta ramka przyda się na pewno, ponieważ mamy już w planach kolejne projekty na skanowanie, mianowicie specjalne mechanizmy składanego dachu. Jest po prostu pewien samochód, który ma to wadliwe, nie można tego kupić na rynku, a gdy to zeskanujemy, no to pliki będą dostępne w internecie, jak również pewnie będzie można wydrukować takie coś na zamówienie. Dobrze, zobaczmy jednak, jaka jest faktyczna precyzja tego skanera. Na razie żeśmy sobie testowali różne przykładowe zastosowania, ale nie wiemy, czy deklarowana dokładność jest zgodna z tym, co rzeczywiście nasz skaner oferuje. Do precyzyjnych pomiarów skaner musi osiągnąć temperaturę roboczą, potem musimy go kalibrować na specjalnej płycie, którą identyfikujemy skanując kod QR. Następnie zgodnie z instrukcjami na ekranie skaner pochylamy, oddalamy i przybliżamy do tej płyty, przechodząc kolejne etapy kalibracji. Pierwszym obiektem testowym będzie pierścień kalibrujący z mikrometru wewnętrznego. Korzystam również z trybu, o którym Wam jeszcze nie opowiadałem. Jest to tryb laserowy 7 linii równoległych. Ten tryb jest wolniejszy niż Crossline, jednak lepiej nadaje się do drobnych, złożonych szczegółów. Zeskanowany obiekt zapisuję jako STL. Żeby wymiary były prawidłowe, STL importuję przez opcję Wstaw siatkę. Klikam nazwę projektu, następnie nie rejestruj historii projektu. Wybieram konstrukcja płaszczyzna przez 3 punkty. Nasza siatka jest nieco nierówna, dlatego musimy poszukać takich punktów, żeby wygenerowana płaszczyzna jak najlepiej odzwierciedlała średnią, czyli tych wierzchołków i tych dołków. Więc czasami kilka razy musimy poszukać tych 3 najbardziej odpowiednich punktów. Wybierzmy teraz narzędzie płaszczyzna odsunięta i od tej płaszczyzny, którą utworzyliśmy, odsuńmy naszą płaszczyznę w miejsce, w którym chcemy, żeby nasz obiekt został przecięty, bo tam będziemy ściągać wymiary. Wybierzmy narzędzie siatka, a następnie utwórz szkic przekroju siatki. Teraz na drzewku po lewej możemy ukryć wszystkie niepotrzebne obiekty, czyli te płaszczyzny oraz nasz główny model. W tym celu przy niechcianych obiektach klikamy symbol oka. Na ekranie pozostaje tylko nasz szkic, więc kliknijmy edytuj szkic i spróbujmy narysować okrąg z 3 punktów.
Podobnie jak w przypadku płaszczyzny, również tutaj ta linia jest lekko pofalowana, więc musimy trafiać punktami tak, żeby wybrać średnią. W tym celu pomaga nam praca na większym przybliżeniu. Jak widać, powierzchnia naszego obiektu nie zeskanowała się w pełni, a to dlatego, że pierścień w środku jest polerowany i bardzo dobrze odbija światło, a takie obiekty się skanuje trudniej. Jednak to, co mamy, powinno wystarczyć, żeby określić średnicę. I mamy tutaj zaskakująco dobry wynik. Ja się tego nie spodziewałem, ponieważ ten obiekt jest wykonany jeszcze bez kalibracji skanera. Tak jak wyciągnąłem z pudełka, tak zeskanowałem ten właśnie pierścień, a to dlatego, że instrukcja podaje, żeby kalibrować urządzenie przed każdym użyciem. A ja byłem ciekaw, jaki efekt osiągniemy bez tej kalibracji. Jak widać, siatka skrzyżowanych linii poradziła sobie równie dobrze jak linie równoległe. Wszystkie kolejne wymiary wykonuję już po kalibracji. Oczywiście skanowanie liniami siatki i liniami równoległymi po kalibracji dało świetne wyniki, z tym, że przy ostatnim pomiarze zdecydowałem się użyć sprayu i zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Tutaj mamy powierzchnię bez sprayu, a tutaj mamy posprejowaną. No dużo więcej punktów udało się zebrać, wygląda to dużo lepiej. Tak samo postąpiłem tutaj z tą kostką. Górna część kostki jest również posprejowana, dolna nie. No i widać też, jak te powierzchnie wyglądają. Ta kość jest szlifowana precyzyjnie na 50 i takiego wymiaru będziemy oczekiwali, ale trzeba się przełożyć do tego, żeby wyłapać średnią z tej linii zeskanowanej, no bo jeżeli złapiemy same szczyty lub same doliny, no to nawet o parę setek może wyjść nam różnica błędu. Kolejny deklarowany parametr to tolerancja na długości 1 metra. Po prostu nim dłuższy, większy obiekt będziemy skanować, no tym większego błędu wymiarowego możemy się spodziewać. Ten płaskownik to jest najdłuższy przedmiot, który potrafiłem znaleźć i zmierzyć w moich warunkach warsztatowych. Ma on 601 mm, no i uzyskaliśmy wymiar o 500 dłuższy, czyli oczywiście mieścimy się w naszej tolerancji. To jeszcze pomiar głębokości. Zauważyłem, że na takim odblaskowym obiekcie jak to koło aluminiowe najlepsze efekty osiągamy oczywiście bez użycia sprayu w sytuacji, gdy nasze promienie lasera padają w miarę prostopadle na nasz obiekt. Więc na przykładzie tego koła, gdybyśmy chcieli skanować je od boku, tak żeby zebrać właśnie zęby, no to trzeba tak ułożyć markery, żeby skaner dało się pochylić prawie że równolegle do płaszczyzny i wtedy, jak widać, nawet te zęby bardzo ładnie udało się zeskanować. Czyli dużo zależy od tego, jak będziemy posługiwać się tym skanerem. Gdy odpowiednio przygotujemy nasz obiekt, rozmieścimy markery, wybierzemy odpowiednie opcje w programie, to wyniki są naprawdę świetne. To jeszcze kilka słów na temat skanowania w pełnym polu. Ten tryb ma takie jakby 3 funkcje. Można skanować bez markerów, wtedy skaner śledzi po prostu obiekt, ale musi być to obiekt bez powtarzalnych powierzchni, tak żeby po prostu się nie gubił. Inna opcja to jest śledzenie z markerami, no wtedy tak jak przy skanowaniu laserowym używamy markerów. I jeszcze możemy używać skanowania z automatycznym stołem obrotowym. Tym stołem obrotowym steruje oprogramowanie z komputera. Jak widzicie, oprócz tego, że są wykonywane obroty, mogą być też wykonywane przechyły. No w takich wypadkach należy sobie na przykład przy pomocy taśmy dwustronnej przykleić nasz obiekt, żeby on się z tego stołu nie zsuwał czy nie przesuwał. A skanowanie 3D w kolorze to już w ogóle jest świetna sprawa. Co prawda nie znam się na tworzeniu gier komputerowych czy przygotowywaniu takich wystrojów wnętrz wirtualnych, więc możecie mnie poprawić w komentarzach, ale wydaje mi się, że taki model 3D już w kolorze można by właśnie wykorzystać jako jakiś przedmiot w grze, ewentualnie prezentując właśnie jakąś wirtualną aranżację wystroju wnętrza. Warto tutaj zaznaczyć, że zestaw, którego używam do tego testu, jest zestawem powiększonym, czyli się składa z 2 takich jakby podzestawów. Osobną rzeczą jest walizka, w której znajduje się skaner 3D, podstawka, stół obrotowy, wszystkie zasilacze, kable, a także okulary ochronne, instrukcja i płyta kalibracyjna. A osobnym zestawem jest pudełko z markerami, gdzie są te wszystkie trójkąty, wysepki, które można używać osobno, ale też one współpracują ze stołem obrotowym. Na przykład te słupki można wkręcić do tego stołu, ale także można je ze sobą połączyć, tworząc na przykład taką wyższą wieżę, jak mamy jakiś wysoki, smukły obiekt. W opisie zamieszczam wszystkie niezbędne linki, zarówno do skanera, ale też do wszystkich filmów i poradników, które oglądałem, gdy uczyłem się obsługi skanera, a także pracy na tych zeskanowanych modelach. Dzięki czemu Wy już nie będziecie musieli wykonywać tej ciężkiej pracy z wyszukiwaniem, przeglądaniem odpowiednich filmów, bo wszystko będziecie mieli w jednym miejscu. Z takim urządzeniem skanowanie to nie jest tylko świetna zabawa, ale również po prostu pomysł na biznes. Można robić z tym mnóstwo rzeczy. Inżynieria wsteczna czy modelowanie nowych obiektów, ewentualnie jakaś kontrola jakości, to jest tylko część z tego, co przychodzi mi do głowy. O niektórych pomysłach powiedziałem już wcześniej, ale opcje są na każdym kroku. Na przykład wystarczy zeskanować jakąś maskotkę czy inną zabawkę i przerabiać ją na różne ciekawe użytkowe obiekty, na doniczki, na haczyki, tego typu rzeczy, jakiś piórnik.
Można na przykład skanować obiekty z naszego otoczenia, przerabiać je na modele i drukować na drukarkach żywicznych, potem kierować ten produkt do modelarzy. Zamiast kultową wiertarkę WS16 modelować ręcznie, możemy ją zeskanować, a wydaje mi się, że modelarze dużą uwagę przywiązują właśnie do detali i szczegółów, więc taki model zeskanowany będzie bardziej szczegółowy niż taki model narysowany ręcznie. Ogromnie liczę na Wasze komentarze pod filmem. Chciałbym dowiedzieć się, do czego Wy byście użyli skanera 3D, bo na pewno działacie w różnych branżach, o których ja nie mam pojęcia. Fotograf pewnie będzie potrzebował jakichś uchwytów, pszczelarz być może jakieś specyficzne narzędzia, wędkarz może jakieś przyrządy, ogrodnik lub rolnik może jakieś organizery czy wieszaki. Ludzie z branży motoryzacji może już mają przed oczami wizję tego, jak dzięki temu układają w komputerze układ wydechowy, dzięki czemu wszystkie elementy są dobrze dopasowane i nie ma kolizji z pozostałymi elementami podwozia. Naprawdę myślę, że wspólnie możemy wpaść na wiele ciekawych pomysłów. Również jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Pamiętajcie, że skaner Metro X to jest pierwszy skaner 3D na tym kanale, więc jeszcze może brakuje mi doświadczenia i popełniłem jakieś błędy podczas jego użytkowania. Jeśli tak się zdarzyło, napiszcie o tym w komentarzach, po to, żeby inni użytkownicy mogli z tej wiedzy skorzystać. Z mojej strony bardzo chciałem podziękować marce RivoPoint za to, że w ogóle mogłem skorzystać z tego skanera, przetestować go i dowiedzieć się, czy taki skaner ma szansę wspomóc mój warsztat przy różnych projektach. No i okazuje się, że bardzo dobrze sobie radzi, a Wy pamiętajcie, że kanał Adam Maszynotwór to nie tylko nowoczesne technologie, ale także chociażby triki starych fachowców. Tu Wam się wyświetlają filmiki, w których znajdziecie więcej bardzo przydatnych materiałów. Trzymajcie się, na razie, hej!